Ernest Bodziuk, dzień dobry. To jest program Szczerze o Pieniądzach. W studiu gość Witold Wiliński, prezes GPW Tech. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Czyli jak łatwo się domyślić, porozmawiamy o giełdzie papierów wartościowych, ale o bardzo konkretnym segmencie. Ale zacznijmy najpierw od tego, czy są na giełdzie, w domyśle wiadomo, o jakie spółki pytam, ale czy są na giełdzie spółki, które w czasach kryzysu radzą sobie lepiej niż inne w innych branżach, sektorach? Tak, na pewno. Jeżeli spojrzymy na całą strukturę giełdy, no to giełda w zasadzie odzwierciedla strukturę gospodarki. Jedyna różnica jest taka, że na giełdzie mamy do czynienia ze spółkami średniej i dużej wielkości, natomiast jeżeli spojrzymy na gospodarkę jako całość, to są to spółki i małe, i duże, i mikroprzedsiębiorstwa. Także na giełdzie mamy tylko średnie i duże spółki. Jeżeli spojrzymy na strukturę kryzysu i spółki, które tak naprawdę zostały najmocniej dotknięte kryzysem, to są to przede wszystkim spółki niedużej wielkości, spółki małe albo średnie. W większości przypadków one nie są notowane na giełdzie i tu mówię o takich branżach jak, co jest oczywiste, branża turystyczna, branża transportowa, branża eventowa, koncertowa. Te wszystkie branże najmocniej zostały w tym momencie dotknięte kryzysem i oczywiście ze względu na fakt, że mamy kryzys, mamy jednocześnie do czynienia ze zmniejszającym się popytem konsumpcyjnym, co tak naprawdę przekłada się też na inne sektory, czyli na przykład na sektor motoryzacyjny, na sektor paliwowy. I tutaj już mamy w pewnym sensie przełożenie na giełdę. Mamy przełożenie, które wpływa na to, że spółki, które są duże czy średnie i jednocześnie są notowane na giełdzie, ten kryzys odczuwają. Patrząc z takiego coś w rodzaju lotu ptaka na samą giełdę, czyli patrząc na największe indeksy giełdowe i porównując ich zachowanie do sytuacji sprzed kryzysu, to jeżeli chodzi o WIG, jeżeli chodzi o WIG20, one w tym momencie są niżej niż przed kryzysem. No ale były zdecydowanie dużo niżej w pewnym momencie. Teraz były trochę... zdecydowanie dużo niżej, one w pewnym sensie nadrobiły, ale cały czas nie osiągnęły tego pułapu, który był tuż przed kryzysem. Natomiast mamy pewne branże, które też są w jakiś sposób odzwierciedlone przez indeksy, subindeksy giełdowe i mam tutaj na myśli WIGTech, mam tutaj na myśli WIGINFO, czy na przykład indeks związany z grami komputerowymi. I tutaj mamy do czynienia ze sytuacją zupełnie odwrotną, czyli z sytuacją, która pokazuje, że są branże, które są nie tylko całkowicie odporne na kryzys, ale one też w pewnym sensie na tym kryzysie korzystają. Bo co? Bo potrzeba nam rozwiązań technologicznych w dzisiejszych czasach, bo potrzeba nam, nie wiem, programów internetowych, bo potrzeba nam czegoś, co wypełni nasz czas wolny, czyli na przykład gier i te wszystkie spółki, które w tych subindeksach się znajdują, one wyczerpują te definicje i inwestorzy kupują ich akcje? Tu na pewno w dużym stopniu ma pan rację. Tu na pewno w dużym stopniu ma pan rację, natomiast to, co jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, to to, że są pewnego rodzaju usługi informatyczne, na które popyt jest sztywny, czyli są duże koncerny czy osoby fizyczne, które bez pewnych rozwiązań informatycznych nie są w stanie nie tyle konkurować, co funkcjonować. I to jest na pewno bardzo korzystne dla sektora informatycznego. Z drugiej strony oczywiście wszystko to, co się rozgrywa online, tak? Tutaj dobrym przykładem... Prawie wszystko online. Dziś prawie wszystko. Tutaj dobrym przykładem, jaki bardzo często podaję, jest przykład notowań Zooma na giełdzie amerykańskiej, który bardzo mocno idzie do góry w momencie, kiedy jest obecny kryzys, ale na przykład, gdy pojawia się informacja o tym, że jest szczepionka, to Zoom idzie do dołu, a linie lotnicze idą do góry. Aha. A na polskiej giełdzie, jakbyśmy spojrzeli na te indeksy, to one są wyżej, te subindeksy, wyżej niż przed wybuchem kryzysu? Właśnie, one już w tym momencie są wyżej. Czyli mamy do czynienia z taką sytuacją, że inwestorzy, ale także wyniki tych spółek potwierdziły, że kryzys nie tylko był w pewnym momencie czymś, co tych spółek nie dotknęło, ale był też szansą dla ich rozwoju. I to dotyczy głównie spółek informatycznych i technologicznych. A skończy się kryzys i będzie odcięcie jak nożem, te spółki zaczną z automatu tracić? Czy jak one już nabiorą rozpędu, a my zobaczymy, że rozwiązania są nam na co dzień
potrzebne, to można się spodziewać, że jednak te indeksy, nie mówię o konkretnych spółkach, ale indeksy nie przeżyją gwałtownego załamania. Tu istnieje dosyć ciekawa, interesująca koncepcja, jeżeli chodzi o sposób wychodzenia światowej gospodarki z kryzysu. I niektórzy ekonomiści mówią, że to będzie się rozgrywało tak, jak wygląda mniej więcej litera K albo paszcza krokodyla. Jeżeli pan spojrzy na paszczę krokodyla, to ona jest taka, tak? Czyli możemy mieć do czynienia z sytuacją, kiedy część branż będzie powoli szła do dołu, bo będzie wiadomo, że one w pewnym sensie już się nie podniosą albo będą podnosiły się bardzo wolno i inwestorzy będą negatywnie oceniali te spółki. Natomiast jeżeli chodzi o spółki związane z technologiami, one będą tą dźwignią, która będzie wypychała gospodarkę do góry. No i jak w ten trend wpisuje się giełda papierów wartościowych? Skoro spotkaliśmy się i mamy mówić o GPW Tech, to co to znaczy w ogóle to Tech? Może zanim bym opowiedział o GPW Techu, bym powiedział, co się dzieje z samą giełdą, tak? Z samym trendem. Proszę pamiętać, że giełda to jest spółka informatyczna. Sercem giełdy jest system transakcyjny i ten system transakcyjny to są informatycy i to są kompetencje. No tak, bo tu papierów fizycznych, akcji Tu nie ma. papierów, to się nazywa czasy. giełda papierów wartościowych, Ale ale tych tutaj papierów nie ma. I to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że z punktu widzenia samej giełdy, giełda zarabia na prowizjach od transakcji przede wszystkim. Ona ma oczywiście bardzo mocno w tym momencie zdywersyfikowane przychody, ale core business obrotów, to jest liczba transakcji. Czyli jeżeli mamy do czynienia z sytuacją kryzysową, gdzie inwestorzy zaczynają bardzo mocno sprzedawać akcje, to oznacza zwiększenie obrotów. Zwiększenie obrotów oznacza zwiększenie przychodu giełdy. Więc jeżeli chodzi o samą giełdę, to kryzys niestety albo stety z punktu widzenia inwestorów, którzy zainwestowali w giełdę jako spółkę akcyjną, jest bardzo pozytywny. No ale jak będzie duże odbicie i wszyscy zaczną kupować akcje, bo będą chcieli w nie inwestować, to dla giełdy też dobrze. Też dobrze, ale to także jest związane z sytuacją, jaką ogólnie mamy na rynku europejskim i na rynku globalnym. Mamy w tym momencie do czynienia z bardzo niskimi stopami procentowymi i na przykład jeżeli chodzi o polski rynek, mamy do czynienia z taką sytuacją, że osoby fizyczne, które posiadają jakiś kapitał, w tym momencie zaczynają ten kapitał wycofywać z banków i lokować na giełdę. Giełda na tym bardzo mocno korzysta i z punktu widzenia inwestorów, osób fizycznych, które posiadają pieniądze, trzymanie pieniędzy w banku w momencie, kiedy mamy do czynienia z inflacją na poziomie 4%, jest całkowicie irracjonalne. Jest całkowicie irracjonalne. Wystarczy znaleźć dobre spółki dywidendowe, spółki stabilne i po prostu przenosić swoje lokaty z sektora bankowego na giełdę. Czy giełda jest taką najlepszą alternatywą, czy jakby najłatwiejszą alternatywą? Bo jeżeli wycofujemy pieniądze z banków, no to sobie myślimy gdzie? Wielu możliwości nie mamy, więc giełda jako rozpoznawalna instytucja przyciąga wielu inwestorów. Niewątpliwie tak, natomiast należy pamiętać, że inwestycja na giełdzie nigdy nie jest inwestycją, gdzie mamy 100% pewność, że możemy 10% w miesiąc że tych pieniędzy zyskać nie stracimy. Lub stracić. Tak? Natomiast to, co ewentualnie można byłoby rekomendować potencjalnym inwestorom, to właśnie zastanowienie się, które branże w tym momencie są tymi branżami najbardziej odpornymi na uwarunkowania zewnętrzne związane z pandemią. Ale pytał Pan o GPW Tech. Tak. To może wydaje mi się, że najlepiej byłoby, żebym rozpoczął od samej genezy powstania GPW Tech. No bo to jest świeża rzecz. To jest świeża rzecz. To jest spółka, która powstała w czwartym kwartale 2019 roku i której powstanie jest bardzo mocno związane z realizacją strategii samej giełdy. Tak jak powiedziałem na początku naszej wypowiedzi, obecnie giełdy to są tak naprawdę spółki technologiczne, spółki informatyczne. Jeżeli spojrzymy na giełdę w Stanach Zjednoczonych, jeżeli spojrzymy na niemiecką Deutsche Börse, jeżeli spojrzymy na Euronext, we wszystkich tych przypadkach giełdy utworzyły swoje spółki technologiczne po to, żeby z jednej strony wykorzystywać kompetencje swoich pracowników, z drugiej strony, żeby dywersyfikować w ten sposób przychody. I taka w zasadzie jest geneza powstania GPW Techu. Czyli GPW Tech jest spółką, której celem jest komercjalizacja produktów i usług informatycznych, jakie powstają w tym momencie w ramach giełdy papierów wartościowych.
I jeżeli spojrzymy na portfel produktów, mamy do czynienia w tym momencie z 4 produktami, które są na różnym etapie realizacji, z których najważniejszym jest nowy system transakcyjny, który będzie gotowy na przełomie 2022-2023 roku. System o wiele bardziej wydajny, system, który my jako GPW Tech, jako giełda będziemy w stanie też sprzedawać innym giełdom. Czyli to będzie system nie tylko z jednej strony rozwijający rodzimą polską technologię, obniżający koszty funkcjonowania giełdy, bo w tym momencie giełda wykorzystuje system, który nie jest jej rozwiązaniem własnym, ale jednocześnie dający możliwość komercjalizacji tego systemu i wychodzenia na rynki zagraniczne. Czyli jeżeli jakakolwiek dowolna inna giełda przyjdzie do Was i powie, podoba nam się ten system, chcemy go kupić, to Wy będziecie mogli sprzedać jak najbardziej, tak? Tak, jak najbardziej. Na konferencji giełd Trójmorza, która odbyła się w Krakowie, prowadziliśmy rozmowy z prezesami tych giełd odnośnie naszych produktów i oni niewątpliwie są zainteresowani tymi produktami. Oni są zainteresowani przede wszystkim z tego powodu, że nasze produkty docelowo one będą bardziej konkurencyjne cenowo. To jest pierwsza sprawa, a druga sprawa liczy się też bliskość kulturowa, bliskość powiązań. To są bardzo istotne kwestie w biznesie. Czyli giełda warszawska, giełda polska wyrasta na takiego lidera, jeśli już nie jest regionu? No bo jakiś czas temu jeszcze mówiło się o przejmowaniu innych giełd, że w ten sposób nasza może być liderem czy dominować w regionie. A czy ta dominacja może polegać na przykład na tym, że rozwiązania od nas będą płynęły do innych giełd? To jest jedna z możliwych ścieżek, ale to też nie jest tak, że GPW Tech czy Giełda Warszawska chce się ograniczyć tylko i wyłącznie do regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Myślimy także o Bliskiej Azji, myślimy o krajach afrykańskich. Proszę zwrócić uwagę, jeżeli Pan przeanalizuje rynek afrykański, to nie jest rynek, gdzie w każdym kraju istnieje giełda. I proszę to sobie zestawić z dynamiką wzrostu ludności w tych krajach. To są kraje, które w ciągu najbliższych kilkunastu lat będą się bardzo dynamicznie rozwijały i to są kraje, które będą potrzebowały swoich własnych rynków kapitałowych. I do tego GPW Tech właśnie, między innymi? Jeżeli chodzi o system transakcyjny, bo to jest jeden z produktów. A inne? Są jeszcze 3 produkty. Kolejny produkt po części powiązany z systemem transakcyjnym to jest tak zwany nowy indeksator. To jest narzędzie do liczenia indeksów giełdowych. W tym momencie oczywiście GPW ma swoje narzędzie, które do tego służy, natomiast to nowe ma być bardziej wydajne, w lepszy sposób zoptymalizowane od strony informatycznej i jest bardzo duża szansa, że to narzędzie też będziemy w stanie sprzedawać innym giełdom. Także tutaj, jeżeli chodzi o potencjalnych klientów, to są to ci sami klienci, którzy w przyszłości będą mogli kupować od giełdy system transakcyjny. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe produkty, są jeszcze 2 dosyć interesujące. Jedno to jest TCA Tool, to jest narzędzie, które jest dedykowane zarówno dla giełd, jak i brokerów, funduszy inwestycyjnych. Narzędzie, które jest bardzo pomocne do analizy makro i mikrostruktury rynku finansowego. Za pomocą tego narzędzia i tutaj patrzę z punktu widzenia domu maklerskiego czy funduszu inwestycyjnego, można w bardzo precyzyjny sposób oszacowywać koszty, ukryte koszty transakcyjne, wschodząc bardzo głęboko w ścieżkę zleceń. Nie chcę tutaj może już używać takiego języka zbyt hermetycznego, ale rozmawiamy już w tym momencie z klientami i na to narzędzie na pewno będzie zapotrzebowanie. Chce Pan zadać pytanie? Nie. Chciałem zbliżać się do puenty, bo czas nas goni. Podsumowując... To jeszcze, przepraszam, jeszcze jedna rzecz. Jest jeszcze ostatni produkt, to jest GRC, czyli Governance Risk Compliance. Jest to narzędzie, odnośnie którego w dniu jutrzejszym odbędzie się konferencja. Bardzo istotne z punktu widzenia zmieniającego się otoczenia prawnego, idealne do zarządzania ryzykiem governance i compliance w każdej średniej i dużej wielkości spółce. O, i to w takim razie niech będzie puenta, na pewno będziemy jeszcze do tematu nieraz wracać. Witold Wiliński, prezes GPW Tech był moim gościem.
Dziękuję Dziękuję serdecznie bardzo. za wizytę w studiu. To był program Szczerze o Pieniądzach. Ernest Bodziuch, do zobaczenia.